Na początku filmu wspomnimy tylko, że serdecznie zapraszamy Was wszystkich do naszego stacjonarnego salonu przy ulicy Gandhi 27 w Warszawie, nieopodal stacji metra Imielin. Cześć, z tej strony Grzegorz Piątkowski, a Wy oglądacie kanał Serwis Bajka. Dzisiaj mamy bardzo słoneczną pogodę, tutaj tak trochę kryje się przed słońcem, ale zaraz będę Wam opowiadał szerzej o tym rowerze, który tutaj widzicie i już mi to słońce razić nie będzie, mianowicie Cannondale Raven, czyli kultowy naprawdę Raven, którego kiedyś oglądaliśmy tylko w katalogach bądź w czasopismach jak tutaj. O tym zaraz. Nagraliśmy krótką rolkę o tym rowerze i pojawiło się wiele próśb, abyśmy mogli go Wam szerzej przedstawić i opowiedzieć parę słów na ten temat. Ja ten rower po raz pierwszy zobaczyłem, pamiętam, w tym bikeboardzie. To jest bikeboard z sierpnia 1999 roku. Pamiętam, jak dziś kupiłem go w Sandomierzu. I tak jak widzicie, Kacper, jak zechcesz zrobić tutaj zbliżenie, no mamy kultowy sprzęt w tamtym czasie, nawet nie wiem, czy ktoś z Was pamięta markę Hanebrink. I właśnie konstruktor Dan Hanebrink zajmował się amortyzacją, wywodził się z działu motocyklowego i właśnie też budował swój motocykl. No właśnie Giant teamowy ATX-1 DH, naprawdę kultowy rower i bardzo kiedyś chciałem go mieć i być może jak mi się właśnie tę ramę uda kupić, konkretnie w tej wersji produkowanej dla zawodników z damperem mocowanym w tę stronę, to on u nas w serwisie bądź w sklepie zawiśnie. No a tutaj właśnie pamiętam, jak przekręcałem sobie kolejne karty, zobaczyłem Leftiego, nie wiedziałem, co to wówczas jest. Byłem strasznie zdziwiony, że jest amortyzator z jedną golenią. I tutaj właśnie przeczytałem o najnowszym wówczas Ravenie. Bardzo podobny do tego, bo różnią się niewiele. Koszulki Primala, do tych koszulek mam chyba przez ten numer właśnie olbrzymi sentyment i bardzo dużo ich wisi u nas w showroomie. Możecie sobie oglądać, jak widzicie, kultowe telefony Ericssona, coś wspaniałego. Dużo o zawodach XC, świetna sprawa. Co więcej, no i klasyka, czyli rowery, no powiedzmy może nie tyle do XC, to bardziej do maratonów popularnych w tamtych latach i pamiętam, że godzinami przesiadywałem nad tymi zdjęciami, oglądałem właśnie XT, LX-a, coś pięknego. Niesławny Peugeot, no ta marka jeszcze wówczas była naprawdę bardzo znaną marką i lubianą na polskim rynku i uchodziła za taką markę premium, ale ta rama im chyba nie wyszła. Chociaż być może ktoś ma inne zdanie. Giant XTC Team, no to jest oczywiście kult i klasyka. Ten rower wisi u nas i do dzisiaj jeździ na nim Ania. No właśnie, bo to jest też ciekawa sprawa. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądały testy w bikeboardzie. To jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta strona, czyli 5 stron tekstu i naprawdę było to wszystko rozłożone na czynniki pierwsze, bardzo fajnie opisane. Dzisiaj tekst z testem to jest, nie wiem, strona i właściwie pokazuje to, jak ludzie nie chcą po prostu czytać albo nie mają czasu, nie chce im się, oczekują chyba szybkiej, zwięzłej informacji i tak naprawdę informacji, która do niczego się nie nadaje. Także taki znak czasów. Test hamulców, też coś pięknego, czyli hamulce V-brake, no i potem turystyka, trekking, małe co nieco, czyli jak zrobić baton energetyczny, trochę downhillu, obręczy, no i oczywiście klasyka, czyli dział kupię, sprzedam. To wtedy się wertowało od deski do deski i na koniec zostawiłem najlepsze, czyli listy do redakcji. Tu jeszcze był dział inny, w ogłoszeniach też był naprawdę kultowy i tutaj ludzie naprawdę dziwne rzeczy wypisywali. A tutaj zobaczcie, jakie kiedyś rzeczy się wysyłało do bikeboardu, także tak, no ludzie nie mieli kija w tyłku i nie było jakiejś dziwnej poprawności. Ale przechodzimy do naszego bohatera dzisiejszego filmu, czyli Cannondale Raven. Ten rower kupił mój bardzo dobry kolega, z którym kiedyś pracowałem, Maciek. Maćkowi się po prostu trafiło, bo pojechał po innego Cannondale'a, ale pani, od której ten rower kupił, powiedziała, że drogi panie, mam jeszcze jeden rower i może będzie chciał go pan kupić. Maciek oczywiście z miną pokerzysty powiedział: ojej, to jest bardzo dziwny rower, ja takiego roweru chyba nie chcę, ale w końcu dobili targu i kupił go, podejrzewam, w dobrej cenie. Także tutaj w nim nic nie było zmieniane, tak jak ten rower był skomponowany i jeżdżony przez poprzedniego właściciela, to tak to wygląda do teraz. On już jest po naszym kompleksowym serwisie. My zajęliśmy się damperem, to jest starusieńki Fox Alps.
producenci właściwie robili nam i sobie pod górę, tworząc tego typu amortyzatory, natomiast jest prosty w serwisie i tak naprawdę można go zrobić teoretycznie w zaciszu przydomowego warsztatu. Z przodu mamy oczywiście amortyzator nierozłącznie związany z tym rowerem, przynajmniej jak dla mnie, czyli Lefty. Ja osobiście może nigdy nie byłem fanem jego pracy. Są osoby, które na pewno się ze mną nie zgodzą, ponieważ jest to amortyzator na łożyskach. Natomiast no, tą pracę łożysk wyraźnie czuć, mi się to nie podoba, ale jednak no, jest to na pewno bardzo ciekawy sprzęt i pamiętam, że kiedyś potwornie chciałem go mieć, kiedy właśnie kupiłem tamten bikeboard, to no, on zrobił na mnie niesamowite wrażenie i tak naprawdę do dzisiaj robi. No, przyznacie, że wygląda świetnie i jest naprawdę no, bardzo ciekawym i niezwykłym widelcem. Z kolei jeśli chodzi o napęd, no tutaj mamy tak naprawdę klasykę, coś, czyli powinno znaleźć się w każdym Cannondale'u, czyli korba marki Koda. Jest to marka własna Cannondale'a. Tylna przerzutka XTR to jest przerzutka 8-biegowa oraz coś, za co właściciel, czyli Maciek, powinien odpowiedzieć, mianowicie czarny Elix, również 8-biegowy, który tutaj moim zdaniem w ogóle nie pasuje. Napęd został skomponowany pod 9 biegów, mamy 9-biegową kasetę SRAM 7.0 i właśnie 8-biegowe przerzutki. Manetki to klasyka, czyli XT serii 750. 9-biegowe. No i pamiętam, że to były naprawdę świetne manetki. One de facto niewiele różniły się od XTR-a, bo XTR miał tutaj w pełni aluminiowe cyngle, jak również posiadał większą liczbę łożysk w mechanizmie, no a XT różniło się tym, że właśnie tutaj miał taką plastikową nakładkę oraz posiadał mniejszą liczbę łożysk. Jak również no, XT było o tyle fajne, że również posiadało tutaj możliwość zamontowania manetki na róg. Właśnie kiedy trzymaliśmy dłonie na rogach, mogliśmy zmieniać biegi bez odrywania ich od rogów, czyli na podjeździe było to fajne rozwiązanie. Jeździ na takim mój brat, kiedyś taki sprzęt też Wam pokażę i opowiem trochę o tej manetce. Hamulce, także właśnie hamulce i ta przednia przerzutka. No tak naprawdę nie wiem, powinienem być może powiedzieć, gdzie Maciek mieszka, a Wy już będziecie wiedzieli, co z nim zrobić. No ale prawda jest taka, że tak skomponowany sprzęt dostał z całym inwentarzem, więc no te hamulce powiedzmy gdzieś tam rocznikowo w miarę może by się wpisywały nawet, chociaż są troszkę młodsze niż ten rower. No ale jednak moim zdaniem tutaj nie do końca pasują, chociaż całkiem fajnie też się komponują z manetkami. Przerzutka zupełnie mi nie leży i tak naprawdę tylny 8-biegowy XTR także, bo widziałbym tutaj taki homogeniczny napęd 9-biegowy, czyli przerzutka szara XTR, ale serii 952, jak również tylna przerzutka serii 952, bo to jest 950, która jest ciężka i tak naprawdę nie dodaje tutaj żadnej wartości, no może poza tą tytanową śrubą mocującą, bo była rzeczywiście ciekawa, ale mamy tutaj na przykład stalową płytkę od wózka i 10-zębowe kółka, a w serii 952 mieliśmy co prawda stalową już śrubę, ale jednak też była drążona i przez to lżejsza. Mieliśmy w pełni aluminiowy wózek oraz kółeczka liczące 11 zębów, przez co całość pracowała ciszej, lepiej i po prostu była ciekawsza. Kaseta SRAM 7.0. Pamiętam jej test w jednym z ówczesnych bikeboardów, że była to kaseta bardzo dobrze działająca. No ja osobiście wolę kasety Shimano i też w tym rowerze widziałbym kasetę przynajmniej serii XT750, aczkolwiek no też nie ukrywam, że dzisiaj taka kaseta jest bardzo trudno dostępna, więc mamy tego SRAMa. Korba Koda oczywiście zostaje, no i ostatnia rzecz, łańcuch XT, czyli HG93 klasyka. Można byłoby oczywiście założyć tutaj łańcuch Dura Ace i takie łańcuchy też się pojawiają. One były o tyle lepsze od XT, że miały wszystkie płytki ocynkowane, a nie tylko te zewnętrzne. Koła są zbudowane również na piastach Koda, czyli marki własnej Cannondale'a z tamtych czasów. Szprychach DT i obręczach DT i całość jest sygnowana marką Koda Expert. Siodło, sztyca, no tak naprawdę powiedzmy, że nic ciekawego, bo mamy siodło współczesne. Powinno być wymienione na coś bardziej pasującego do tamtych lat. No, sztyca swoim wyglądem gdzieś tam się wpisuje w ten etos tego roweru, ale właśnie siodło jest na pewno do wymiany.
No oczywiście opony współczesne, ale no tutaj albo chcemy jeździć na rowerze, albo chcemy, żeby ten rower stał bądź wisiał na ścianie. Jeśli chcemy, żeby jeździł, no to tylko i wyłącznie współczesne opony. Tak jak widzicie, tutaj balon jest dość szeroki. Ta opona ma, już patrzę, 2,25 i tak naprawdę ten rower troszkę uwspółcześnia. Na szerszych oponach jeździ się dużo lepiej niż na węższych, na kiedyś, jak pamiętacie bądź nie, takim standardem była opona o szerokości 1,9-1,95 cala. Także szeroki balon jak najbardziej, ale oczywiście trzeba uważać, ponieważ obręcze były wąskie, no i szeroki balon też inaczej się na takiej obręczy układa. I też trzeba uważać, pilnować ciśnienia, bo gdy będzie zbyt niskie, to oczywiście ta opona gdzieś na zakręcie może spaść, jeśli będzie zbyt szeroka względem tej obręczy. Na końcu oczywiście szeroka kierownica Cannondale'a i został też wymieniony przez Maćka mostek. No i ta kierownica naprawdę jest tutaj bardzo fajna i również ten rower uwspółcześnia tak, jak robią te opony, ponieważ poprzednia kierownica była na tyle wąska, że jeździło się na tym rowerze absurdalnie. No, klatka piersiowa w dzisiejszych rowerach, kiedy trzymamy dłonie szeroko, no jest tutaj wyeksponowana luźna. Kiedy my sobie tą klatkę piersiową ściskamy, bo musimy mniej więcej na kierownicach z tamtych lat tak te dłonie trzymać, no to utrudnia nam to oddychanie, utrudnia nam to również manewrowanie tym rowerem, no bo jednak kiedy mamy dłuższą dźwignię, to przełożenie siły jest oczywiście inne i łatwiej nam się gdzieś tam w trudnym terenie takim rowerem poruszać. A poprzednia kierownica była na tyle wąska, że klamki hamulcowe tutaj stykały się jedna z drugą, więc no Maciek zrobił bardzo fajny ruch i tę kierownicę na szeroką wymienił. Powiem Wam, że kiedy ja po raz pierwszy na żywo zobaczyłem Ravena, no to oczywiście był to efekt wow, że kurczę, ten rower, który kiedyś oglądałem tylko w katalogu, wreszcie mogę zobaczyć i jest to coś naprawdę świetnego, bardzo, bardzo ładnie wyglądającego. Zobaczcie też na te detale, jak tutaj mocowanie sztycy. No, moim zdaniem to naprawdę jest świetna sprawa i bardzo ładnie wygląda. Wahacz również jest ciekawy. Co prawda mógłby być może bardziej ażurowy jak dla mnie, ale naprawdę jest fajny i to wszystko jest dobrze zachowane. Jedynie musieliśmy rozebrać całość i wymienić łożyska. Natomiast to jest też właśnie fajna rzecz w starych rowerach, że najczęściej łożyska są duże, o dużych kulkach. Tu mamy łożysko 6902 bądź 3, chyba 3, jeśli dobrze pamiętam. Czyli to jest spore łożysko. Zastosowaliśmy tutaj bezkoszyczkowe Enduro LLU Max. To jest łożysko, które nie ma koszyczka między kulkami, tylko ma duże kulki, jest ich więcej i jako, że te kulki są większe, no to łożysko działa sprawniej, wytrzymuje dłużej. Szczególnie jest to istotne właśnie w ramach zawieszonych. No jest to typowy jednozawias, czyli mamy właśnie tylko dwa łożyska, no żadnego skomplikowania konstrukcji. No ale też liczymy się z bujaniem tego roweru podczas jazdy. No, w dzisiejszych konstrukcjach mamy też bardziej dopracowane amortyzatory, sprawniejsze. Tutaj ten amortyzator jest bardzo prosty i po prostu to zawieszenie jest podatne na bujanie. Kiedy mocno ciśniemy w korbę, na przykład na podjeździe, no to będzie nam mniej lub bardziej bujało, w zależności od konstrukcji. No i tak naprawdę, kiedy ja ten rower zobaczyłem, to był ten efekt wow, o którym Wam mówiłem, ale też kiedy się do niego przymierzyłem, to jednak stwierdziłem, że kurczę, jak na tych rowerach kiedyś można było jeździć tego typu. Ja też jeździłem kiedyś na jednozawiasowcu o praktycznie bliźniaczej konstrukcji ramy. No i wtedy nie było nic innego, albo mnie nie było na nic innego stać. I na takiej ramie jeździłem i pamiętam, że sobie ją bardzo, bardzo chwaliłem. Także no dzisiaj jesteśmy może troszeczkę rozpieszczeni przez współczesne rowery, które są oczywiście bez porównania lepsze, ale jednak Raven jest pięknym pomnikiem historii i tego, jak rowery tworzono, jak zmieniały się koncepcje. A musicie wiedzieć, że Cannondale kiedyś był takim, powiedziałbym, dzisiejszym Specialized, bo była to marka bardzo innowacyjna. Naprawdę każdy wyczekiwał jakichś nowości od Cannondale'a i właściwie cała branża patrzyła na to, jak Cannondale widzi kolejny rok w rowerach. Po jakimś czasie tę pałeczkę pierwszeństwa przejął Specialized, ale to stało się dlatego, że Cannondale przeinwestował. Mieli taki swój dziwny pomysł, aby od podstaw, zaznaczam, zbudować swój motocykl. Miała to być marka również Cannondale'a, no i ten motocykl od podstaw zbudowali, ale po prostu mówiąc wtopili pieniądze i od tamtego momentu zaczęła się dla nich równia pochyła.
Ale i tak wyszli obronną ręką, marka nie zbankrutowała, jest do dzisiaj, no może nie jest już tak innowacyjna jak kiedyś, ale jednak cały czas potrafi nas zaskoczyć i ja mam do niej olbrzymi sentyment. No, czego nie można powiedzieć niestety o marce GT, która, tak jak pewnie wiecie, niedawno zbankrutowała i tych rowerów pewnie już nie zobaczymy, a szkoda, bo rowery Gary'ego Turnera były dla mnie przekozackie. Ta rama Triple Triangle była naprawdę czymś niby banalnym, ale jednak czymś, co potwornie mi się podobało i do dzisiaj mam do nich olbrzymi sentyment. Ta marka już kiedyś miała ogłosić swoje bankructwo i była, zdaje się, wykupiona przez koncern Pacific. Także wówczas agonia nie doszła do skutku, no a dzisiaj chyba jednak tak będzie. Jest to przykre i smutne dla wszystkich interesujących się rowerami, w szczególności MTB. No a Cannondale przetrwał. Takie piękne sprzęty, jakim jest właśnie Raven. Bardzo się cieszę, że do nas trafiają i mogę je podziwiać, mogę przy nich pracować i dla mnie jest to naprawdę bardzo przyjemna praca. Ale też oczywiście muszę powiedzieć, że no nie tylko ja przy nim pracowałem, tylko pracował przy nim Mateusz, który dzisiaj nie chciał wystąpić, bo się bardzo krępuje, ale jednak Mateusz tutaj ma swój olbrzymi udział i naprawdę wszystko fajnie rozebrał, wszystko fajnie wyczyścił, tak jak widzieliście na rolce. Włożył w to kupę serducha, zresztą Mateusz, jak i Kacper, obaj jeżdżą na Cannondale'ach. Także no, rower trafił do prawdziwych miłośników marki. Gdybym ja miał go robić po swojemu, to tak jak wspomniałem, oczywiście korba by została, ale byłby tu pełny XTR serii 952, być może inna sztyca, na pewno inne siodło, inne chyba hamulce. Oczywiście troszkę bym zrobił koła po swojemu, bo tutaj widzę pole do fajnego popisu, ale poza tym jest to naprawdę bardzo fajny sprzęt i mnie się podoba. Prowadzenie kabli jest dość specyficzne, ponieważ w tym miejscu, jak i tutaj w tym przy Leftim, te kable się stykają zawsze z ramą. Bardzo często w Ravenach ludzie prowadzą kabel przerzutki tędy, co niestety powoduje takie rysy na damperze, jak tutaj, nie wiem czy to będzie widać, ale tutaj damper jest właśnie przez kabel wyrysowany praktycznie do gołego aluminium. Nie ważyłem go i sam jestem ciekaw, ile waga pokaże, jaki to będzie wynik. Rower nie jest przesadnie ciężki, chociaż no oczywiście jak na dzisiejsze standardy powiedziałbym, że nie jest też niestety super lekki. To jeszcze jeśli chodzi o amortyzator przedni, czyli Lefty, tutaj mamy też taką fajną dźwignię od blokady. Działa to w taki bardzo prosty, no powiedziałbym może dzisiaj trochę toporny czy siermiężny sposób, ale ta blokada działa na sztywno. Kiedy go odblokujemy, amortyzator, tak jak widzicie, pracuje. I no naprawdę zwraca na siebie uwagę, chociaż ma też swoje minusy. Pamiętam, że kilku kolegów jeździło na Leftich i ścigało się na nich i no, przez to, że koło nie ma podparcia z dwóch stron, kilkakrotnie widywałem te koła złożone w kanapkę przy jakiejś glebie. Także to jest taki, no powiedziałbym, minus, no ale z kolei plusem jest na pewno wymiana dętki. Jeśli ktoś jeździ na dętkach, a w tamtych czasach jeździło się na dętkach, to dostęp do koła jest dużo prostszy. Jeśli chodzi o dętki, też taka ciekawostka, no kiedyś jeżdżono na dętkach butylowych, tak naprawdę nie było wielkich alternatyw, no ale były też dętki wykonane z lateksu, czyli sławetne dętki marki Michelin, ale też kultowe dętki Penny Racer Greenlight. Pamiętam, że były strasznie drogie i no mnie wówczas na Greenlighty nie było stać, a były reklamowane jako takie naprawdę super lekkie. No potem, kiedy kładło się na wagę, no oczywiście ta masa podawana przez producentów była weryfikowana z łzami w oczach, bo okazywało się, że te dętki często są cięższe niż super lekkie butylowe, ale miały inne zalety. No a właśnie w 2000 roku francuski kolarz Miguel Martinez, którego ja bardzo lubię, chociaż był dość specyficznym kolarzem, ponieważ uchodził za bardzo zarozumiałego kolarza, zarozumiałą osobę, jechał na wyścigu olimpijskim na mleku. I było to, z tego co wiem, pierwsze wprowadzenie uszczelniacza do testowania przez zawodnika i no jednak na wyścigu olimpijskim, więc to też wiele mówi o tym, jak to wcześniej musiało być sprawdzone, no bo gdyby produkt był niesprawdzony, to w wyścigu tej rangi no, nikt by nie jechał na produkcie, który jest nieprzetestowany. Ja kiedyś właśnie zacząłem rozmawiać z Miguelem podczas jednego z wywiadów, który chciałem z nim przeprowadzić i udało mi się z nim
porozmawiać i Miguel właśnie mi trochę o swoim rowerze i o tym wyścigu opowiedział. Kiedyś Wam może nagram o tym film. I wspominał właśnie o tym uszczelniaczu, jakich oponach, chyba jechał wtedy na oponach Michelin właśnie. I no było to pierwsze takie użycie uszczelniacza podczas wyścigu tej rangi. No a właśnie my w tamtych latach, czyli ćwierć wieku temu, no jednak jeździliśmy w większości na dętkach. Rower teraz zważymy i przez swoją ramę jest dość niewygodny do ważenia, ale spróbuję go zawiesić za nosek siodła. Czy mi się to uda? Tak, uda mi się. I waga, która nie jest włączona, także robimy to jeszcze raz. Kacper się śmieje, nic nie mówi. Dobrze, włączam wagę i ważymy 13 kg, 13100 niecałe. Także dużo i mało. 13 kg dla mnie jest to bardzo dużo. Ania jeździ na fullu z tamtych lat, który waży kilka kilogramów mniej. Natomiast też musicie wiedzieć, że jednak fulle sprzed ćwierć wieku były ciężkie i mimo wszystko uważam, że te 13 kg też na ciężkich kołach, ciężkim jakby nie było amortyzatorze. Tutaj tak naprawdę pod kątem wagi wiele można wymienić, albo praktycznie wszystko. Mamy tu ciężkie koła, mamy ciężki amortyzator, ciężki damper, ciężką przednią przerzutkę. Tak naprawdę w miarę lekka jest tylna przerzutka, ale tak jak wspomniałem, jeśli chodzi o tę przerzutkę, to 952 byłaby znacznie lżejsza. Także potrzebny byłby worek pieniędzy tak naprawdę, żeby masę tego roweru zbić. Także uważam, że te 13 kg to też nie jest źle jak na Ravena. Zresztą jeśli mamy Ravena, nie patrzymy na wagę, tylko jedziemy Ravenem. To jest, wiecie, coś takiego, jakbyśmy teraz mieli na przykład Lamborghini Miurę i się dziwili, że spod świateł nie możemy nawiązać walki z jakimś tam dzisiejszym nieciekawym samochodzikiem o wyżyłowanym silniku. Także tam jechalibyśmy Miurą, a to jedziemy Ravenem i nie obchodzi nas, czy on waży 20 kg, czy waży 10. No po prostu mamy Ravena i chodzi o to, że go mamy i się cieszymy jazdą. A tu jeszcze zerknijcie tylko na to. Kacper, zobacz, pokaż proszę tarczę. Mianowicie mamy piast Koda, no i właśnie do piast Koda potrzebne były tarcze hamulcowe na 4 śruby. No dzisiaj standard to center lock albo 6 śrub. Wówczas były to 4 śruby, ale zdarzało się, z tego co pamiętam, chyba nawet takie wybryki jak 3 śruby. Nie jestem pewien, czy to nie były tarcze AMP. Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, mówiąc z pamięci. No i przednia tarcza, to są w ogóle tarcze marki Magura i przednia tarcza jest jak na swoje lata w stanie, powiedziałbym, niemalże sklepowym, natomiast tylna tarcza była w potwornie złym stanie. Ja tę tarczę mechanicznie czyściłem. Była naprawdę bardzo, bardzo mocno wytarta i de facto Maciek jako właściciel będzie musiał niestety albo stety nowej tarczy poszukać, bo ta pewnie długo mu niestety jeździła nie będzie. Co tu dużo mówić, ma Ravena, ja mu bardzo serdecznie gratuluję zakupu i też dziękuję, że ten Raven do nas trafił, ponieważ spełniło się takie moje marzenie właśnie z dawnych lat, aby Ravena obejrzeć. Tak jak Wam wspomniałem, widziałem go po raz pierwszy w tym bikeboardzie w 1999 roku, czyli minęło 26 lat i jedno ze swoich marzeń rowerowych spełniam, czyli właśnie ten Raven jest u nas i cieszę się z tego, że po serwisie, brakuje tylko gripów, po serwisie będziemy oczywiście musieli wykonać jazdę testową, no i wszyscy bardzo chętnie się przejedziemy. A jeśli Wy posiadacie sprzęt z tamtych lat, czyli na kołach 26 cali, ale nie muszą to być rowery MTB, tylko także szosy na przykład, zapraszamy do nas i my naprawdę wkładamy kupę serca w to, żeby te rowery były zawsze dopieszczone. Powiem tylko na sam koniec, że jeśli chodzi o szosy, to paradoksalnie ja właśnie bardzo chętnie widziałbym w swoich zbiorach szosę, bo jest to taki rower moich marzeń, mianowicie z 1997 roku, a chodzi o Gianta MCR1. 2 albo 3 razy byłem bardzo bliski jego zakupu. Jest to rower, który bardzo ciężko kupić, ale właśnie w 1997 roku pamiętam, że kiedy szedłem przez moje miasto niewielkie, chyba ze szkoły, trafiłem do sklepu rowerowego. Przypadkiem zobaczyłem katalog i wtedy Giant MCR1 był tam bardzo mocno wyeksponowany. No ja zobaczyłem ten rower i o nim miałem coś pięknego, co zawsze chciałem mieć. Raz jeszcze dziękujemy za Ravena Maćkowi. Zapraszamy Was wszystkich, nie tylko oczywiście z pięknymi rowerami retro, ale również ze współczesnymi. Bikeboard wędruje do naszej gablotki, gdzie będziecie mogli go oglądać i poczytać.
A my widzimy się w kolejnym filmie, jak również u nas w serwisie. Cześć, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!